Na początek zobaczą Państwo krótki, dokumentalny film pana Artura Janickiego, 25-minutowy. Film o Jedwabnem i nosi taki tytuł, Jedwabne. Film jest zrobiony w innej konwencji niż normalnie się to robi, niż do tej pory Państwo się z tym spotykali. Reżyser zajął się zagadnieniem całkowicie pominiętym przez organy prokuratury, przez instytucje państwowe, przez media, przez pseudoautorytety moralne. Jak to jest możliwe, że jeśli przebieg wydarzeń taki był, jaki nam się serwuje w mediach, to jednak tak wiele osób pochodzenia żydowskiego w Jedwabnem zostało uratowanych przez Polaków, następnie przez kilkanaście miesięcy mieszkali wśród tych samych ludzi, otoczeni opieką, życzliwością, dopóki Niemcy ich nie zabrali do większych gett. Z tych osób, które zostały uratowane, kilkadziesiąt osób w ogóle przeżyło wojnę, uratowało się w najbliższej okolicy, niektóre w samym Jedwabnem. Kilka osób zostało na stałe w tej miejscowości. Żyli tam do końca, aż do śmierci. W związku z tym to są pytania, jak to jest możliwe, że ofiary szukały schronienia wśród zbrodniarzy, mieszkały wśród nich przez następne kilkadziesiąt lat i nikt im krzywdy nie zrobił. Każdy złoczyńca, każdy zbój, który popełni tego typu zbrodnię, pierwsze, o co dba, to o zacieranie śladów, o likwidację świadków. Tu nic takiego nie było. I te pytania są bardzo ważne. Natomiast skandal związany z tym filmem jest nie do pojęcia. Otóż instytucje państwowe, w tym także funkcjonariusze Instytutu Pamięci Narodowej, ówczesnego kierownictwa, ten film zatrzymali. On miał być emitowany w telewizji, miała być publiczna dyskusja na ten temat, jednak zatrzymano. Jednym z głównych zarzutów jest to, co Państwo zobaczą na początku. Z badań archeologicznych, które przeprowadzono wstępnie, to nie była przecież jeszcze ekshumacja, wyszło na jaw, że ofiary zbrodni popełnionej w Jedwabnie miały przy sobie drogocenności, złote przedmioty, monety. One są pokazane na samym początku. W związku z tym powstał zarzut do reżysera, że to jest antysemityzm, pokazywanie Żydów jako ludzi bogatych. Ręce opadają, ale niestety taką mamy sytuację. Naprawdę warto ten film obejrzeć bardzo uważnie, a później, jeśli Państwo będą mieli jeszcze czas i ochotę, to po spotkaniu, przy najbliższej okazji, proszę w internecie obejrzeć spotkanie z reżyserem, z panem Arturem Janickim. Całe to spotkanie jest nagrane na YouTubie, dostępne i tam pan reżyser tłumaczy te rzeczy bardzo dokładnie, o których ja tu tylko wspomniałem. Tłumaczy samą sprawę, jak wyglądała, jak przystąpił do swojego filmu i jak został właściwie ten film zniszczony. Dlaczego ten film jest pułkownikiem przez U kreskowane, czyli leży na półce. Nie pierwszy, nie ostatni w tej neopolsce III Rzeczpospolitej, ale to świadczy o polityce historycznej państwa, o polityce instytucji, które w tym państwie się znajdują. A przecież one są wszystkie zależne od nas, bo funkcjonują, żyją z naszych podatków, czyli my im jeszcze za to płacimy. Gorąco polecam Państwu bardzo uważne obejrzenie filmu pana Artura Janickiego. Dziękuję. Zapraszamy na projekcję, proszę bardzo. A po filmie wracamy do dyskusji. W piątym przykazaniu powiedział Pan: nie zabijaj. 10 lipca 1941 roku przyjechał do Jedwabnego specjalny oddział niemieckiego gestapo, by wykonać rozkaz likwidacji Żydów. Rozkaz został wykonany. Zabito. Jedwabne to miasteczko pod Łomżą. Przed ostatnią wojną rzemieślnicza osada do 3000 mieszkańców, w tym ponad 1000 starozakonnych. W dużym stopniu zasymilowanych. Warsztaty, sklepy chrześcijan i Żydów sąsiadowały ze sobą na przemian. Dzieci chodziły do wspólnego przedszkola i wspólnej szkoły. Przykładem współżycia świecili katolicki ksiądz i rabin, spacerujący razem po rynku i radzący nad pomyślnością swoich owieczek. 39 rok, wojna. Niemcy i Rosja napadły na Polskę. Jedwabne dostało się pod okupację rosyjską. W 1941 roku Niemcy napadły na Rosję. Wkroczyli do Jedwabnego.
Za Sowietów likwidowano wrogów klasowych. Niemcy zastosowali kryterium rasowe. Słowiańscy podludzie, według niemieckich planów, mieli być zlikwidowani po wykorzystaniu ich dla gospodarki niemieckiej. Żydów likwidowano od razu. Tajny rozkaz nakazywał wciąganie do akcji oczyszczenia miejscowej ludności. Używano jej do wskazywania żydowskich domów i mieszkań, do pilnowania Żydów przy pracach porządkowych. Pod takim pozorem 10 lipca zgromadzono ofiary na rynku Jedwabnego. Większość jedwabieńskich Żydów spalono żywcem w stodole. Mężczyzn, kobiety, dzieci. W 1949 roku władze komunistyczne wytoczyły proces przeciw Jedwabnemu. Za udział w zbrodniach na Żydach skazano na długoletnie więzienie 12 osób. W roku 2000 skarżono Jedwabne po raz drugi. Za książką Jana Tomasza Grossa w tysiącach publikacji w kraju i za granicą oskarżono mieszkańców Jedwabnego, że wymordowali swoich sąsiadów Żydów. Dlaczego po latach wybuchła sprawa Jedwabnego? Dlaczego przerodziła się w antypolską kampanię? Osoba wybitna, docent Dora Katznelson, polska Żydówka jak zawsze podkreślała, uznała to za element przemysłu Holokaustu, handlu zagładą Żydów, uprawianego przez niektóre środowiska żydowskie dla korzyści politycznych i materialnych, wymuszania odszkodowań. Oto docent Dora Katznelson wspomina swoje przedwojenne wakacje na wsi pod Jedwabnem. Mówi o miejscowych chłopach. Oni nie mieli pojęcia, co to znaczy nienawidzić Żydów. Bo my otwarcie mówili, że my jesteśmy żydowską rodziną. Bo ojciec w Białymstoku pracował, a my z siostrzyczką starszą, z matką tam koło lasu mieszkaliśmy u chłopów. Bo wiadomo, że my do kościoła nie chodzili, ale nas wszyscy bardzo lubili, specjalnie wieśniaczki. To przyszło kilka wieśniaczek w ciąży i mówią do mamy, czy można tu usiąść na ławeczce w ogródku i patrzeć na panią młodszą córeczką, a ja mam 4 lata może, na mnie znaczy. Bo mówią, że jak się patrzy na ładne dziecko, to się urodzi ładne dziecko. A mama nie bała się, jak to mówią, zabobonów takich, że tam jakieś oko złe rzucą. Ona mówi, bardzo proszę, niech panie sobie siedzą, dam cukiereczków, rozmawiają i patrzą na moją córeczkę. Ona będzie z siostryczką grać piaseczek, a panie sobie patrzą. I tak my się bardzo przyjaźnili. My nawet przyjeżdżaliśmy co roku do jednej i tej samej izby. I potem jak się zaczęto to wszystko czytać, co ten Gross napisał, to od razu widać, że to jest okłamane. Docent Dora Katznelson zmarła w lipcu tego roku. Urodzona w Białymstoku, większość życia spędziła na polskich Kresach. Zasłużyła na miano świadka historii. Kilkakrotnie publicznie krytykowała książkę Grossa i rozgłos, jaki jej nadano w Niemczech i w Ameryce. Jedna sprawa to jest wydanie tej książki, a potem idzie najgorsza sprawa. Bardzo aktywna propaganda tej książki i wyjazdy tego Jana Tomasza Grossa, niby profesora, z tą książką do Berlina, do Londynu, do różnych miast. I wszędzie były ogłoszenia, że on przemawia w klubie prasowym i wznieca jeszcze nienawiść do Polaków, czy Niemcom to potrzebne. Równolegle z kampanią w mediach trwały prace uczonych nad wyjaśnieniem, co stało się w Jedwabnem naprawdę. Na zlecenie Rady Ochrony Pamięci Walki Męczeństwa archeolodzy z Uniwersytetu w Toruniu przeprowadzili badania grobów pomordowanych. Badania historyków, śledztwo realizowane przez Instytut Pamięci Narodowej wykazały, że książka Sąsiedzi Jana Tomasza Grossa zawiera nieścisłości i zwykłe kłamstwa.
W każdym razie zawiera błędy we wszystkich zasadniczych stwierdzeniach. Zginęło nie 1600, a około 350 Żydów. W zbrodni istotnie wzięła udział pewna grupa Polaków. Ich liczbę określa się od 25 do 40. Nie ustalono jeszcze, czy pod przymusem, czy dobrowolnie. Ich rola nie jest ostatecznie wyjaśniona. Ale nie było z pewnością tak, że tłum Polaków napadł na swoich sąsiadów Żydów. Nie było też tak, że Polacy zbezcześcili i obrabowali zamordowanych. Przy prochach znaleziono setki złotych monet i klejnotów. Gdy kolejno odkrywane warstwy grobów odsłaniały dowody wskazujące, że część zamordowanych zginęła od postrzałów, co wskazywało na to, że wykonawcami mordu byli Niemcy, ekshumację przerwano. Stało się tak na żądanie organizacji żydowskich, bowiem ich religia zabrania ekshumacji. Więc co się stało w Jedwabnem 10 lipca 1941 roku? Ja szłam z matką do kościoła na 6 rano. Zawsze chodziłyśmy codziennie. Najpierw do kościoła, później po chlebek i do domku. I wchodzimy na rynek. Przed żandarmerią stały dwie ciężarówki odwrócone przodem do kościoła i z nich wyskakiwali Niemcy z karabinami. No i od razu matka mnie złapała za rękę i mówi szybko do domu, dlatego że łapanka. Przyszła do domu i mówi: łapanka, uciekaj do męża, do ojca mojego. Mówi: bierz Franka i uciekajcie. A za chwilę walenie w drzwi, gdzie są chłopy. No matka mówi: są żniwa i są na wsi, reperują narzędzia rolnicze. Przyszedł wtedy, był Niemiec i był z Bardonem. Bardon to był tutaj i w 1935 roku się sprowadził. Mówili na niego Niemiec i on właśnie chodził akurat po naszej ulicy. I moja matka zapytała: co się to dzieje dzisiaj? A mówi: wie pani, to będzie pogrzeb Lenina. Będą Żydzi chować Lenina. I ja wyskoczyłam i widziałam, jak oni wchodzili do każdego domu, do każdego po kolei. I jeżeli zostali mężczyzn, to musieli wyjść mężczyźni. Musieli wyjść mężczyźni, żeby, i mówię, do pilnowania Żydów. No, u nas tutaj w tej dzielnicy nie było wiele Żydów, ale widziałam, że jak tam szli na ten rynek. Więc myśmy też, kupa dzieci, zobaczyć, co oni tam na tym rynku robią. No więc dowiedzieliśmy się, że oni muszą sprzątnąć, żeby było czyściutko, bo będzie pogrzeb Lenina, to trzeba to elegancko wysprzątać. I tam siedzieli Żydówki z dziećmi, i starzy, i młodzi. I wyrywali te chwasty, bo tam był ten rynek wybrukowany. I czyścili, zamiatali. I nawet jedna z Żydówek do mnie mówi, żeby jej przynieść wody. Ja nawet przyszłam, szłam do domu po tą wodę, ale w międzyczasie mnie zainteresowało, że w tym parku coś tam się dzieje. Rozwalali ten pomnik. Ktoś tam krzyknął: nie da rady, trzeba iść do Kowala po młoty. I za chwilę walenie do naszego tutaj warsztatu ojca. Matka otworzyła te drzwi. Oni mówią, że muszą wziąć młoty. Wzięli 2 młoty i poszli. Jak rozbili, nieśli tą głowę, myśmy tam biegli za nimi. No to widziałam, że jeszcze przed wejściem na rynek oni się zmieniali. Zmieniali się. I oni, ci co już ten kawałek przeszli, to następnie wzięli i poszli dalej. A dalej nas już nie wpuścili. Widziałam, że tam dużo było takich mężczyzn, którzy nic nie stali, takie mieli pejcze, takie jednakowe pejcze czarne z taką rączką i takie zakończone takim bacikiem. I jak myśmy tam, te dzieci chciały wejść, to nawet ja też dostałam taką pejczą, także to się poczuło. No to my szybko z tego rynku prosto pobiegliśmy do ulicy Przestrzelskiej, bo ten pochód szedł przez rynek, Przestrzelską i na Cmentarno. I do tej róg Cmentarnej i Przestrzelskiej już dalej nas nie puszczono.
I tej kolumnie przewodniczył Szaper i von Huse. Von Huse, który był w Ostrołęce, a Szaper, który rezydował w Ciechanowie. To znaczy i Szaper, i Huse, oni mieli za zadanie przywieźć lotników, bo lotnisko było między Przasnyszem a Ciechanowem i z Przasnysza wzięto lotników. Oni mieli właśnie mundury takie błękitne, stalowe, co Gross albo celowo pomylił z tak zwaną policją granatową, bo tu policji granatowej nie było, albo specjalnie użył tego określenia policja granatowa. I przywieźli ze sobą Mazurów. Ksiądz Orłowski jako uczestników zbrodni wymienił Mazurów. Tak w tamtych okolicach nazywano przed wojną ludzi z niemieckich Prus Wschodnich. W ten czas około 40 czy 50 Niemców uzbrojonych przygrało grupę około 50 Żydów. Ja od Kęblińskiego wiem, że było ich 46 i oni rozbili ten pomnik, rozebrali i oni krzyczeli i śpiewali: myśmy winni tej wojny, myśmy winni tej wojny. Zanieśli tam pomnik do tej stodoły, musieli wykopać sobie grób, do tego grobu ich wpędzono i prawdopodobnie rozstrzelowano z góry. Także oni w tym grobie już byli i tam ich rozstrzelono. Silnych, młodych Żydów rozstrzelano, zniszczono po to tylko, żeby później do stodoły wegnać dzieci i starców, żeby oni z tej stodoły nie zrujnowali, nie zrobili sobie dziury i nie uciekli. Bo to byli już ludzie słabi. I w ten czas ich wegnali tam, no i ich spalili. Po prostu benzyna była przywieziona przez lotników z Przasnysza. Parę karnistrów obleli. Zresztą niektórzy świadkowie mówili, że w takich pudłach nosili. Prawdopodobnie to były karnistry. Obleli to stodoły, strzelili, zapalili. I później na drugi dzień zagnali tutaj Polaków. Użyli Polaków do tego, żeby zakopali tam bosakami, widłami, czym mogli, ściągnęli te trupy już takie spalone, zwęglone. To nie było, to były ciała, oni się zagazowali tym dwutlenkiem węgla. Na drugi dzień ogrodzili tutaj stary rynek i na starym rynku zagnali około 100 Żydów. Bo ci Żydzi ukrywali się w wielu tutaj rodzinach, pouciekali. Później zostali zagnani tutaj do tego getta i jako getto napisano. Wiem, że ksiądz Kębliński tu ocalił 5 dzieci żydowskich w swoich tych chlewach, które w tych budynkach gospodarczych zamknął. I później, kiedy to getto utworzono, to przyszli Żydzi i zabrali te dzieci tam do tego getta. I to getto było przez całe lato. Jeszcze doszło 30 Żydów i jesienią, w listopadzie 1942 roku, to getto zostało przeniesione do Łomży. Pani Leokadia z domu Lusińska opowiadała tylko to, co widziała na własne oczy. Świętej pamięci ksiądz Orłowski, zmarł wiosną tego roku, przez wiele lat proboszcz parafii w Jedwabnem, zna przebieg niemieckiej zbrodni z opowieści bezpośredniego świadka wydarzeń, księdza Kęblińskiego, proboszcza Jedwabnego w czasie wojny. Kolejny świadek, Hipolit Pijanowski, zgłosił się do Instytutu Pamięci Narodowej, a potem do gazet, z relacją o swoim szkolnym koledze, Filaberze, niemieckim koloniście, który w 1941 roku chwalił się, że brał udział w zrobieniu porządku z Żydami w Jedwabnem. Tam do tego Jedwabnego poszedł, go Niemcy zorganizowali. Chodził po Polakach, mawiał jako organizacja podziemna. I szli z tymi Żydami do stodoły, a za nimi szli gestapowcy. Wyglądało to w 100%, bo byli bez broni, czego w 100% jako Polacy. Ale to nie byli Polacy, tylko byli Volksdeutsche. Informacje o tym, że w dniu zbrodni pojawili się w Jedwabnem jacyś nieznani nikomu ludzie, spotykamy także w aktach procesu z 1949 roku. Tu słyszymy o Mazurach i Volksdeutschach. Kolejnym świadkiem w naszym procesie jest profesor doktor habilitowany Andrzej Kola, archeolog z Uniwersytetu w Toruniu.
Profesor Kola od 10 lat wykonuje ekspertyzy i bada masowe groby z czasu II wojny światowej. Kierował też badaniami miejsca spalenia Żydów w Jedwabnem. Prace trwały łącznie 2 tygodnie i w rezultacie tychże prac odsłonięto całkowity zarys fundamentów stodoły. Odsłonięto także zarys jamy grobowej tejże mogiły przystodolnej, ale równocześnie natrafiono na drugą mogiłę, która znajdowała się wewnątrz stodoły. W tej mogile natrafiono na betonową część posągu Lenina w obrębie stodoły, ale także i w obrębie badanych mogił natrafiono na łuski od karabinu typu niemieckiego Mausera, wyprodukowane w różnym czasie, także w latach I wojny światowej, ale najmłodszą łuską jest łuska datowana na Denku na 1939 rok. W archeologii datuje się zespół, a ta stodoła wraz z mogiłami jest zespołem archeologicznym jednorodnym, którego zanik nastąpił w jednym czasie. To musiało nastąpić więc po 1939 roku i ta łuska jednoznacznie chyba mówi nam o tym, że jednak strzelano po 1939 roku w tym miejscu. Tych łusek mamy kilkadziesiąt z obrębu stodoły, ale podobne łuski znajdowane były i na zewnątrz stodoły w tym rejonie. Znaczy, że strzelano i na zewnątrz stodoły, i wewnątrz. W mogile na zewnątrz stodoły, na głębokości około 1 metra, natrafiono na płaszcz pocisku pistoletowego, ale z wytopionym ołowianym rdzeniem, czyli już bez rdzenia. W naszym przekonaniu to jest ślad, że także do ofiar strzelano z broni ręcznej. Z badań podobnych mogił, szczególnie jeśli chodzi o cmentarze katyńskie, można przypuszczać, że w mogile tej na zewnątrz stodoły pochowano gdzieś około 300 osób, natomiast w mogile wewnątrz stodoły około 40-50 osób. W tym przypadku byłoby to zgodne ze znanymi relacjami. W mogiłach znalazły się liczne przedmioty należące do ofiar. W jednej i w drugiej były to przedmioty osobistego użytku, ale także i wartościowe przedmioty, biżuteria, pieniądze, monety historyczne, ale także i wiele współczesnych monet sowieckich, monet polskich. Widać, że ofiary, nie wiedząc, jaki los ich spotka, wartościowe przedmioty zabrały ze sobą. Łącznie w obu tych mogiłach, a także z jam takich porządkowych wydobyto ponad 600 przedmiotów. Rekonstrukcja na bazie archeologii tych zdarzeń mogła wyglądać w ten sposób. W fazie pierwszej przyprowadzono do stodoły grupę 40-50 ofiar i tam trudno powiedzieć, czy rozstrzelano, czy w każdym razie pozbawiono życia. Nie wiemy w jaki sposób, bo takich badań nie prowadzono, ale ofiary te znalazły się w tejże mogile wewnętrznej. Na stropie tychże szczątków znalazł się także fragment tego pomnika Lenina, betonowego pomnika Lenina. Sądząc po tym, że
pod pomnikiem natrafiliśmy także na łódkę nabojową od karabinu Mauser, można przypuszczać, że pozbawiono życia strzelając do nich. Tęże mogiłę wewnętrzną przykryto nieznacznie ziemią i już wkrótce do wnętrza stodoły dostała się druga, ta duża liczba ofiar, no, którą pozbawiono życia też być może strzelając do nich, stąd duża liczba tych przynajmniej wewnątrz stodoły, kilkadziesiąt łusek od Mausera, ale takie łuski były i także na zewnątrz, więc być może, że życia pozbawiono także i na zewnątrz stodoły. No i następstwem było spalenie. Przedstawiony tu przebieg tragedii 10 lipca 1941 roku w Jedwabnem konfrontowaliśmy z publikacjami historyków, także z wynikami śledztwa Instytutu Pamięci Narodowej. W każdym razie nie jest to obraz sprzeczny z naukowymi ustaleniami. Wszystkie relacje i zeznania tzw. naocznych świadków zbrodni mówiły o tym, że pierwszą grupę Żydów zamordowano i pochowano na pobliskim cmentarzu żydowskim. Tymczasem ich grób znaleziono w obrębie stodoły. To niweczy wiarygodność wszelkich oskarżeń, tych z 1949 roku i obecnych. Przede wszystkim niweczy wiarygodność Jana Tomasza Grossa. Oficjalny komunikat Instytutu Pamięci Narodowej o umorzeniu śledztwa zdaje się nie uwzględniać tego zasadniczego momentu w ocenie zdarzeń. W takiej sytuacji twierdzenie, że zbrodni dokonali sami Polacy, jest nieuprawnione, nawet jeśli to oskarżenie dotyczy tylko marginesu, 20 czy 40 mieszkańców Jedwabnego. Skoro nie ustalono, jaka była rola Niemców, skoro nie ustalono, w jaki sposób ofiary pozbawiono życia, zamknięcie śledztwa wydaje się stanowczo przedwczesne. Najważniejsze, większość wątpliwości, jakie nadal budzi ta zbrodnia, zostanie usunięta, gdy doprowadzona zostanie do końca ekshumacja obydwu mogił. Tak nakazuje polskie prawo. Należy tego dokonać tym bardziej, że ta straszna zbrodnia staje się argumentem dla tych, którzy chcą naród polski obarczyć współodpowiedzialnością za zbrodnie niemieckie, a to jest historyczny fałsz. Kilka słów, jeśli można, o tym filmie. Mocnym, trzeba przyznać. Kolejny pułkownik w kraju bez cenzury, tak? Tak, niestety pułkownik i tak naprawdę nie wiem, czy ktoś z Państwa odważyłby się udzielić odpowiedzi, dlaczego ten film jest pułkownikiem, dlaczego nigdy nie może być w Polsce, zwanej III Rzeczpospolitą, w Polsce wolnej, już nie komunistycznej, nie może być pokazany w publicznej telewizji. Pan Artur Janicki prowadził rozmowy z ówczesnym kierownictwem Instytutu Pamięci Narodowej, z profesorem Leonem Kieresem. Wielokrotnie był umawiany na spotkania. Później były uniki, później były zarzuty, kilkanaście różnych zarzutów, na przykład, że film jest nienaukowy. Nie można zrobić naukowego filmu, można zrobić film o nauce na przykład, ale film naukowy to co? Wymaga przypisów, jakichś rzeczy, które nie są możliwe. To jest film dokumentalny. To jest jedno z wielu spojrzeń, jakie są możliwe na sprawę Jedwabnego, ale to spojrzenie akurat było solą w oku dla wielu osób i środowisk, bo całkowicie zaprzeczało temu, co medialnie te środowiska osiągnęły, a osiągnęły bardzo dużo. Na skutek kampanii, która była prowadzona bardzo natarczywie, bardzo nachalnie i bardzo głośno, zanim ustalono pierwsze wstępne rzeczy, sprawa została przesądzona, wyrok został wydany, od tego nie było odstępstwa. Mnóstwo różnych ludzi, często bardzo dziwnych, nie mających pojęcia o historii, nie znających elementarnych
rzeczy z zakresu historii, czy nawet polskiej historii, co wielokrotnie ich kompromitowało, dawali wyraz na piśmie w prasie tej, kiedyś byśmy powiedzieli reżimowej, a dzisiaj prorządowej, czy ówczesnej prorządowej, dawało temu wyraz, że są za. Tak jak były w okresie stalinowskim i później różne wiece poparcia, ludzi spędzano na czyny pierwszomajowe, na różne spędy w zakładach pracy czy w szkołach, Akademię ku czci i trzeba było klaskać wtedy, kiedy partia nakazała lub oburzać się na amerykańskich imperialistów, którzy zrzucali na nas konserwy i inne rzeczy z nieba i stonkę nam zrzucali. To dokładnie to samo, tylko na wyższym poziomie odbyło się wtedy, w tamtych latach, gdy ta kampania wokół Jedwabnego przybrała na sile. Można to porównać przez taką anegdotę, która krążyła w epoce PRL-u, czym się to różniło. Epoka stalinowska od późniejszej, na przykład od epoki breżniewowskiej. Że to było dokładnie to samo, tylko na wyższym poziomie, tak jak wąsy Stalina i brwi Breżniewa. Też krzaczaste, tylko nieco wyżej. I szczególnie... Panie Leszku, jest też to powiedzenie, że trzeba wiele zmienić, żeby się nic nie zmieniło. Może też o to chodzi, bo oglądając ten film, to przesłanie jest tego typu. Raz, że taki mocny, cenny głos tej Żydówki, nie pamiętam niestety nazwiska, która tak ostro krytykuje swojego rodaka Grossa, jednocześnie... Pani Dora Kacelson. Zacna kobieta. Powiedziała kilka mocnych słów ze swojego życia, ze swojej pamięci, jak wyglądały te stosunki polsko-żydowskie. One były niełatwe, ale też nie były tak czarne, jak się je przedstawia. I druga rzecz, że ten film stawia mocną tezę, opierając się na świadkach, że ci Żydzi zostali rozstrzelani w tej stodole. A później, przy rzeczywiście jakimś udziale marginesu społecznego polskiego, ale oni zostali, te łuski, 60 czy kilkadziesiąt łusek z Mausera, ostatnia data, 39 rok, tu nie może być wątpliwości. I gdyby taki przekaz poszedł, Niemcy rozstrzelali Żydów w Jedwabnem, no wywróciłaby się pewna narracja. Tu wątpliwości są i cały czas będą, dlatego że nie zrobiono rzeczy elementarnej, czyli nie skonfrontowano tej wiedzy medialnej, jaka się na ten temat wytworzyła, z tym, co było i wydawało się oczywiste, z przeprowadzeniem pełnej sądowej ekshumacji. Nie tylko polskie prawo, ale prawo międzynarodowe w krajach uznawanych za demokratyczne nie tylko dopuszcza, ale nakazuje w każdej tego typu sprawie, gdzie chodzi o śmierć człowieka czy grupy ludzi, ustalenie sprawców, liczby ofiar, danych tych ofiar, jeśli to jest możliwe, i sposób zadania im śmierci. Dopiero wtedy to postępowanie sądowe jest na tyle przygotowane, że można to obudowywać różnymi zeznaniami świadków, dokumentacją, wszystkim innym, gdy tak jakby szkielet całych wydarzeń jest już ustalony. Tu tego nie było. Na polecenie ówczesnego prokuratora generalnego, ministra sprawiedliwości, profesora Lecha Kaczyńskiego, przerwano to, co wydawało się najważniejsze. I to przerwane zostało na samym początku, zanim się rozpoczęło. Tak naprawdę nie doszło do ekshumacji, były to tylko badania archeologiczne, które pozwoliły wstępnie zaprzeczyć wszystkim tezom, które na ten temat już padły. To wydobycie złotych przedmiotów, precjozów, pieniędzy, to ustalenie, że czaszki ofiar nie były rozbijane, a Polacy nie wyrywali złotych zębów, rozbijając siekierami głowy, tak jak to później opisywano, to wszystko była medialna nieprawda. Ale to powinno być stwierdzone nie w ten sposób, że jedna strona mówi tak, a druga tak, która ma mocniejszych świadków, która ma więcej, to ta zwycięża. To nie jest mecz. To postępowanie powinno się oprzeć na dochodzeniu, właściwym dochodzeniu, jakie powinno być przeprowadzone. Profesor Andrzej Kola, który te badania miał przeprowadzić i je rozpoczął, sporządził raport. Jest to jedyny dokument do sprawy Jedwabnego, który dotychczas nie został nigdzie opublikowany. Znany jest tylko w małych fragmentach. Tu wydarzył się, można powiedzieć, swego rodzaju cud, że profesor Kola mógł tu wystąpić, bo były bardzo wielkie naciski na niego, żeby do tego nie doszło. On się wypowiada tu w sposób bardzo skrótowy, ale gdybyśmy mieli pełną wiedzę nawet na temat tych badań wstępnych, archeologicznych, jak to wyglądało, gdybyśmy znali raport, gdybyśmy mieli na przykład możliwość spotkania z profesorem Andrzejem Kolą, który mógłby o tym mówić, dowiedzielibyśmy się znacznie więcej. Pierwsze ustalenia były takie, że chodzi o rząd wielkości około 150 ofiar. Może Państwo pomyślą, że to jest nieetyczne mówić o
liczbie ofiar, gdy chodzi o zbrodnię i to zbrodnię ohydną. Nie, właśnie musimy mówić. Tak jak kiedyś mówiono o Święcimiu, że to były 4 miliony ofiar, teraz mówimy o milionie i nic złego z tego nie wynika. Po prostu mówimy o prawdzie, wiemy więcej. I także jest tam. Swego czasu, jeszcze gdy toczyła się sprawa Jedwabnego, ja w Polskim Radio, w publicznym radio, w audycji, która szła na żywo, zostałem pozbawiony głosu wtedy, gdy zacząłem kwestionować te rzeczy, które wydawały się słuchaczom czy prowadzącym audycję oczywiste. Występowały w tej audycji osoby, które były uznawane za autorytety moralne, które pokazały swoim życiem, swoim postępowaniem i kłamstwami, także na temat Jedwabnego, że na słowo autorytet nie zasłużyły. Zabrano mi głos, ale na szczęście w pierwszej części audycji zdążyłem powiedzieć to, co chciałem, ale znając sobie sprawę, że może do tego dojść, musiałem się śpieszyć. W takiej atmosferze byliśmy, jesteśmy i na pewno przez wiele następnych lat będziemy. W każdej sprawie, gdzie chodzi o historię, nie tylko naszą, a zacząć musimy od elementarnych rzeczy, od faktów. Fakty w historii są tym, czym dogmaty w religii. Nie można mówić o religii, gdy wyrwiemy z niej elementarne fundamenty, gdy nie będzie dogmatów, gdy ta wiara nie będzie się opierała na czymś konkretnym, tylko na różnych mniemaniach. Wtedy powstają sekty, wynaturzenia i tak dalej. W historii, jeśli nie mówimy o faktach, jeśli tych faktów nie zbadamy, nie stwierdzimy, jakie one były, to tej historii nie będzie. To będą tylko bajki typu to, co napisał Jan Tomasz Gross. Ja wielokrotnie na spotkaniach publicznych, nie bojąc się konsekwencji, wyrażałem się i tu to powtórzę. Jan Tomasz Gross jest naukowym głupkiem. To nie jest przezwisko, nie chodzi o to, żeby go obrazić, bo człowiek, który się myli, a do tego ma prawo, w momencie, kiedy zostanie to stwierdzone, tu się pomyliłeś, tu napisałeś źle, tu tego nie sprawdziłeś, w sposób naturalny to poprawia. Zajmuje stanowisko, że tak, ja to uwzględniam. Człowiek, który brnie dalej w kłamstwie, jest wielokrotnie łapany i pokazywane jest kłamstwo tu i tych kłamstw są dziesiątki, jeśli nie setki, od drobnych po bardzo duże. On dalej w to brnie, w zaparte, nie uznaje żadnych argumentów rzeczowych. To jest naukowy głupek. Dlatego, że cała sprawa Jedwabnego, to dzisiaj pewnie mało kto wie, rozpoczęła się w 1947 roku. Wówczas do Ministerstwa Sprawiedliwości Polski Ludowej, Polski Komunistycznej przyszedł list z Montevideo, z Ameryki Południowej. Napisał go Całka Migdał. On stwierdził, że doszły do niego słuchy od różnych osób, które zna, że w Jedwabnem popełniono zbrodnię, na jego rodakach rzecz powinna być zbadana. Całka Migdał Janowi Tomaszowi Grossowi skojarzyła się przez to, że imię Całka z kobietą. I tak w książce pod tytułem Sąsiedzi napisał, że kobieta Całka Migdał napisała z Montevideo, a była bezpośrednim świadkiem. Całka Migdał to jest Calel Migdał. To jest skrót, tak jak na przykład Radek Sikorski, oni tak się lubią, na przykład Rysiu Kalisz, Olek Kwaśniewski, prawda? Oni tak lubią się zdrabniać tak pieszczotliwie jak małe dzieci. Także tam nastąpiło to zdrobnienie i od imienia Calel powstało ta skrócona wersja Całka. Jan Tomasz Gross, który powinien bardziej od nas lepiej znać kulturę żydowską, ale także odmianę imion i jakie imiona występują, powinien to wiedzieć. On tego nigdy nie sprostował. Został złapany na gorącym uczynku, że nie zdaje sobie sprawy z tego, co robi. To nie był ani świadek i nie była to kobieta. Od tego rozpoczęło się postępowanie. Zostało później wszczęte śledztwo. Śledztwo zakończyło się rozprawą sądową w 1948 roku przed Wojskowym Sądem Rejonowym chyba tak, w Łomży. W stan oskarżenia postawiono kilkadziesiąt osób. Z tych kilkudziesięciu osób skazano osób 12. Z tego jedną na karę śmierci, Volksdeutscha, Niemca, który był na usługach niemieckich od samego początku, a pozostałe osoby za tak zwaną pomoc, za uczestnictwo w zbrodni. Natomiast sąd ówczesny nie był w stanie rozstrzygnąć, na ile te osoby były do tego zmuszone, na ile robiły to z własnej woli. Ale ważne jest w tym wszystkim coś innego, bo do tej rozprawy gromadzono, tak jak w sposób oczywiście
do tego przewidziany. Gromadzono dowody w postaci zeznań świadków. Nie przeprowadzono wówczas ekshumacji, co jest dziwne, bo sprawa była świeża, zaledwie 6 lat po popełnionej zbrodni. W momencie, jak zapadało to orzeczenie, to było lat 7, więc można byłoby stwierdzić praktycznie wszystko, nawet przy ówczesnym stanie medycyny sądowej, stwierdzić dokładnie wszystko, policzyć ofiary co do jednej, sposób zadania śmierci, znaleźć te wszystkie kulki, znaleźć te wszystkie łuski, policzyć je, zewidencjonować, bo to, co mówi profesor Kola tu w filmie, że łusek było kilkadziesiąt, czy pocisków było kilkadziesiąt, to jest tylko to, co zostało stwierdzone przez te zewnętrzne oględziny, bo ekshumacji przecież tak naprawdę nie było. Przypuszczam, że skoro tyle odkryto na wierzchu, to jeszcze więcej może być w środku, w głębi grobu. Tego oczywiście nie zrobiono. I po tamtej rozprawie, gdzie zakwestionowano podstawowego świadka w tej sprawie, Szmula Wassersteina, którego nie uznano za bezpośredniego świadka zbrodni. Później już go za takiego historycy, publicyści, dziennikarze, politycy uznawali za osobę całkowicie wiarygodną. Szmul Wasserstein nie był na miejscu i nic nie widział. To, co wiedział, pochodziło z rzeczy wtórnych, często bardzo pośrednich. Do tego zostało to obudowane jego relacją, można powiedzieć, z myśleniami, dopowiedzeniami, które nie miały miejsca. On wytworzył kilka relacji, które są całkowicie sprzeczne. Tam są ofiary 1200, 1600, w innych relacjach pojawiają się liczby nawet do 4000 prawie, także tu faktografia nie miała żadnego znaczenia. Ale sprawę przygotowywał Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Łomży, miejscowy, uznawany za jeden z najbardziej okrutnych powiatowych urzędów, kierowany przez oficera Urzędu Bezpieczeństwa Eliasza Trockenheima. On sam później był skazany za wielkie szwindle własnościowe, bodajże na jakieś tam 2 lata w zawieszeniu, chyba nawet był wydalony ze służby, krzywda mu się nie stała. Ale w momencie, jak to śledztwo się toczyło, on to nadzorował i tym śledztwem zawiadywał, kierował. Przesłuchano 2 osoby, które miały być podstawą oskarżenia. To są bardzo ważne rzeczy, dlatego że o tym się praktycznie publicznie nie mówi. Te osoby, tak jak mówię, Szmul Wasserstein został wyeliminowany jako świadek już podczas tamtego przewodu sądowego. Uznano, że jest niewiarygodny. Jak jest wiarygodny dzisiaj? Nie wiem dlaczego, z jakich powodów, ale jest sprawa bardziej złożona. Otóż w tym postępowaniu pojawiło się 2 bezpośrednich, naocznych świadków. Dorosłych, przytomnych, zdrowych na umyśle, nie można było ich zakwestionować. Byli to Eliasz Grondowski i Abram Boruszczak. Obaj rzekomo mieszkańcy Jedwabnego, którzy byli, widzieli, wszystko dokładnie opisali, zeznali. Zostało to zaprotokołowane, dołączone do akt i miało posłużyć dalszemu postępowaniu. Co się okazało? Abram Boruszczak i Eliasz Grondowski siedzieli w więzieniu za fałszywe świadkowanie, gdzie chodziło o sprawy własnościowe, gdzie trzeba było zeznawać, że ta parcela, ta nieruchomość, ta ziemia to należała do tego Szmula, do tego Mojżesza, do kogoś tam, gdzie te oświadczenia świadków wystarczały. Tak kolejno odzyskiwano mienie nie swoje, które następnie bardzo pośpiesznie sprzedawano, czyli czerpano z tego zyski. Proceder był rozbuchany w taki sposób, że oni po prostu wpadli. Tego było za dużo. Do tego pojawiła się osoba, rzeczywisty spadkobierca do własności, która już została przyznana na skutek działalności fałszywych świadków i sprzedana. I zrobiła się afera. Ci ludzie trafili do więzienia. Zostali wypożyczeni przez Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa Publicznego do złożenia zeznań w sprawie Jedwabnego. Gdy to zrobili, zostali zwolnieni. Ówczesny sąd w 1948 roku stwierdził, że podali fałszywe miejsca zamieszkania. Do tego Abram Boruszczak nigdy w życiu nie był mieszkańcem Jedwabnego i nawet nie był w tej miejscowości. Eliasz Grondowski był mieszkańcem Jedwabnego, ale nie był świadkiem, nie mógł nim być, bo w 1940 roku miejscowi NKWD-ści i milicjanci żydowscy zrobili sobie w domu katolickim w Jedwabnym, który został przerobiony na świetlicę, zabawę ludową. Ponieważ było ciepło, lato,
w oknie wystawili patiofon. No i to im tam grało, oni tam hucznie skakali. Eliasz Grądowski przechodził, zobaczył o taki sprzęt grający, no to pomyślał sobie, że dobrze będzie, jak tak przytuli go do siebie. Ale został złapany. Pojechał w głąb Związku Sowieckiego. Od 40 roku go na miejscu nie było. Ani jeden, ani drugi nie był świadkiem. Podali fałszywe adresy, natomiast zeznania, które złożyli, są dziwne, dlatego że są dokładnie takie same. Czyli Ubek, który to protokołuje, ma prawdopodobnie gotowy tekst, który oni tylko podpisują. Zeznanie Abrama Boruszczaka zaczyna się tak. W 1941 roku, kiedy wkroczyły wojska okupanta niemieckiego na tereny miejscowości Jedwabnego, powiatu Łomża, to ludność miejscowa miejscowości Jedwabnego przystąpiła do mordowania obywateli narodowości żydowskiej, gdzie wymordowali około 1500 przez zabijanie i spalenie w stodole Śleszyńskiego. Świadek Eliasz Grądowski, który też świadkiem nie jest, zeznaje w ten sposób. W 1941 roku, kiedy wkroczyły wojska okupanta niemieckiego na teren miejscowości Jedwabnego, ludność polska przystąpiła do mordowania obywateli narodowości żydowskiej, gdzie wymordowali około 1500 osób przez spalenie w stodole i zabijanie na cmentarzu. I tak dalej. To są dokładnie te zeznania dwóch osób, które nie były świadkami, złożone praktycznie w identyczny sposób. To jest podstawa tamtego oskarżenia. Ówczesny sąd w 1948 roku, gdy ci świadkowie oskarżeni przed sądem zeznają, spotyka się z czymś, co nie wie, jak potraktować. Otóż świadkowie odwołują swoje zeznania. Twierdzą, że byli bici, zmuszani do podpisywania protokołów, co też robili. To była jeszcze nagminna praktyka w okresie stalinowskim. Mało kto wytrzymywał śledztwo w tamtym czasie. Ludzie podpisywali rzeczy niezwykłe. Widziałem protokoły ludzi skazywanych w tamtym okresie, którzy jednocześnie byli szpiegami niemieckimi, francuskimi, brytyjskimi i amerykańskimi. Robili na wszystkie możliwe strony. Takie były ówczesne realia. Profesor Andrzej Rzepliński, który teraz jest w Trybunale Konstytucyjnym, w książce, w 2 tomach wydanych sprawa księgi Jedwabnego przez Instytut Pamięci Narodowej, napisał o tych osobach, że one nie były bite, do zeznań nie były zmuszane. W związku z tym, jak te osoby odwoływały zeznania, dlaczego i dlaczego wszyscy mówili, że byli bici, dlaczego wszyscy podpisywali coś, czego nie zeznawali. Osoba, która była świadkiem, która pracowała w żandarmerii, czy przy żandarmerii niemieckiej w miejscowym posterunku, gotowała tam po prostu posiłki na polecenie niemieckich żandarmów, zeznawała pewne rzeczy, które później przed sądem odwołała. Gdy sąd jej odczytał zeznania, tłumacząc, przecież pani to zeznała i podpisała, ona stwierdziła, że się tylko umie podpisać, nic więcej. Skończyła 2 klasy szkoły podstawowej kilkadziesiąt lat wcześniej. Ona nie umie czytać i pisać i nigdy od czasów szkolnych nic nie czytała. I znowu profesor Rzepliński uznał ją za osobę niewiarygodną, bo przecież umiała czytać i była wykształcona, bo skończyła te 2 klasy. Jak ludzie wtedy chodzili do szkoły? W zimę nie, bo nie mieli butów, nie było ubrania. Często w rodzinie jedno dziecko chodziło, bo były jedne buty. Później były prace polowe, czy to jesienią, czy na wiosnę i znowu te dzieci do szkół nie chodziły. Także ta edukacja była co najmniej ułomna, jeśli w ogóle można to nazwać edukacją. Tak tą sprawę preparowano. Jest to przykre wszystko, ale niestety musimy sobie zdawać sprawę, że ta kampania medialna oparta została na tego typu udokumentowaniu, na świadkach, którzy nie byli świadkami. Szmul Wasserstein, który cały czas jest tą podstawą, został także nagrany film dokumentalny pani Agnieszki Arnold, gdzie Szmul występuje, opowiada. Jest całkowicie, tak jak wspomniałem, niewiarygodny. On tego nie widział. W sprawie, która toczyła się kilkadziesiąt lat później, gdy 30 czerwca 2003 roku prokurator Instytutu Pamięci Narodowej, pan Radosław Ignatiew, wydał postanowienie, to panuje całkowite przekonanie, nawet ludzie, którzy się jakoś tam tym interesują, są zaznajomieni, gdy ich pytam, to mówią, przecież było śledztwo, zapadł wyrok. Ja mówię, no nie wyrok, to jest postanowienie, ale jakie to było postanowienie? No tak, przecież udowodniono, sprawdzono, zbadano, że Polacy byli winni i to jest organ sądowy w wolnej Rzeczpospolitej, także tego kwestionować nie można. Proszę bardzo,
Postanowienie zaczyna się tak. Prokurator, działając w sprawie wzięcia udziału w dokonaniu zabójstw obywateli polskich narodowości żydowskiej i tak dalej, na podstawie artykułu postanowił umorzyć śledztwo wobec niewykrycia sprawców czynu. W związku z tym nie można powiedzieć, że wydano jakieś orzeczenie, gdzie stwierdzono winę konkretnych osób. Nie wykryto sprawców. Uznano arbitralnie, że te osoby, które były skazane w 1948 roku, były winne. To jest łącznie 12 osób. Oskarżonych było znacznie więcej, ale cała reszta została uniewinniona. Do tego medialnie dokłada się mnóstwo nazwisk wynikających z protokołów przesłuchań, z różnego rodzaju zeznań, jakichś tam relacji, że wszyscy byli winni. W końcu Jan Tomasz Gross doszedł do takiego absurdu, że stwierdził, że połowa zabiła połowę. Jedwabne liczyło ponad 3000 ludzi. W pewnym sensie by się to zgadzało, że 1600 zabiło 1600. Tylko że jest rzecz elementarna. W 1941 roku, w czerwcu, w momencie, kiedy wkraczają Niemcy na ziemię polskie, rozpoczyna się wojna III Rzeszy ze Związkiem Sowieckim. W Jedwabnem mieszka 542 Żydów. Tylko, nie 1600. Do tego wiemy i nie ma co do tego sporów, nie ma wątpliwości, że kilkadziesiąt młodych osób płci męskiej, wtedy to jeszcze było proste, dzisiaj to musielibyśmy gender stosować, nie wiem, zaglądać, sprawdzać, ale kilkudziesięciu młodych mężczyzn żydowskich zostało powołanych do Armii Czerwonej. Polaków zresztą też wcielano. W związku z tym z tej liczby 542 mamy już znacznie mniej. Kilkudziesięciu funkcjonariuszy sowieckich pochodzenia żydowskiego, miejscowych, milicjantów żydowskich, pracowników administracji, współpracowników NKWD ucieka z Armią Czerwoną pośpiesznie, zostawiając dobytek, rodziny, dzieci, uciekają pośpiesznie, bojąc się odpowiedzialności. Znowu mamy zmniejszenie. Kilkadziesiąt osób ucieka, gdzieś się rozpływa w terenie, ukrywają się, słusznie zresztą, bo słuchy na temat tego, co robią Niemcy w generalnym gubernatorstwie, cały czas dochodzą. W związku z tym, jak może zginąć 1600 osób, jak mamy do czynienia z liczbą 400, może 300 mieszkańców Jedwabnego narodowości żydowskiej. Jest to oczywista nieprawda. Ale tu się trzeba odwołać do tego, co Jan Tomasz Gross sam o sobie mówił. Na podstawie czego zrekonstruował te fakty i jaki charakter ma jego publikacja. Otóż w amerykańskiej prasie w 2001 roku 12 marca 2001 roku w New Yorkerze Jan Tomasz Gross stwierdza, że jego wiedza na temat Jedwabnego jest pełna. On tak naprawdę nie musi tego badać, nie musi udowadniać, bo on miał objawienie. W związku z tym nie ma dyskusji. Rzeczywiście w Rosji, w dawnej Rosji ludzie, którzy byli pomyleni, nazywani byli jurodziwymi. Jurodziwy to był taki dobrotliwy, który tam gadał coś od rzeczy, ale to każdy mu dał jeść, pić, przechował, pozwolił mu przenocować, dał mu jakieś ubranie i szedł taki dalej. To był człowiek nieszczęśliwy, ale godny szacunku i współczucia. Tu mamy przypadek inny. To jest człowiek nienawiedzony, ale on sobie z nas po prostu kpi, twierdząc, że jego publikacja jest naukowa, a uzasadnia to w ten sposób. Sąsiedzi są publikacją naukową, napisaną w oparciu o dostępną dokumentację przedmiotu i skrupulatne badania. Łatwo stwierdzić, że jest ona opatrzona przypisami i odnośnikami. Publikacja naukowa nie polega na tym, że są przypisy. Gdybyście Państwo wzięli Trybunę Ludu do lat 50. czy 60., to tam w artykułach pierwszych sekretarzy, różnego rodzaju towarzyszy, wszelkiego szczebla, w ich przemówieniach też są stosowane odnośniki i przypisy, że ten cytat to jest z tego zjazdu, a ten cytat to jest tamtego plenum. To nie jest publikacja naukowa. Nauka to jest pewien warsztat, to jest pewien kanon, to są pewne rygorystyczne wymogi, których nie można przekroczyć. Jeśli chodzi o ten warsztat, panie Leczku, jeśli mogę wejść słowo, a czy próbował ktoś zwertować tak szczegółowo dokumenty niemieckie, bo być może tam jest rozwiązanie tej zagadki, bo tutaj, wracając jeszcze na chwilę do tego filmu, tam się pojawia ten wątek Volksdeutschów, czyli no, mieszkańców mówiących po polsku, ale
Volksdeutschów, czyli ludzi, którzy popisali Volkslistę. Pojawia się ten wątek Mazurów, czyli nie dosłownie Mazurów, tak jak ich teraz rozumiemy, ale autochtonów, czy też Volksdeutschów, rozumiem, z Niemiec. Czy ktoś próbował, być może też strona niemiecka sprawia jakieś trudności, też ten wątek tych lotników z Przesnysza, ten wątek tych ciężarówek z żołnierzami, że tam był spory oddział żołnierzy, że wszystko to miało znajomo dobrze przygotowanej, taki niemiecki Ordnung, dobrze przygotowanej niemieckiej akcji zabójstwa lokalnych mieszkańców. Takich badań tak naprawdę nie przeprowadzono i przypuszczam, że byłyby one trudne do przeprowadzenia. Archiwa niemieckie są fantastyczne, jeśli chodzi o zasoby. Są ogromne. Część tych dokumentów jest w Stanach Zjednoczonych. To jest zawsze rola zdobywców. Część zabrali Amerykanie, część zabrali Sowieci. Dzisiaj to jest gdzieś w archiwach rosyjskich. Reszta jest w archiwach niemieckich, w różnych źródłach, w różnych miejscach jest to rozproszone. Takie postępowanie z bardzo ścisłą kwerendą historyczną musiałoby trwać miesiące, a może i nawet lata. Oczywiście to powinno być zrobione, nie tylko pod tym kątem, ale pod kątem wszelkich zbrodni popełnionych w Polsce przez Niemców. W okresie, o którym mówimy, kiedy prezesem Instytutu Pamięci Narodowej był profesor Leon Kieres, strona polska oddała dokumentację dotyczącą zbrodni niemieckich do Niemiec. Polacy pozbawili się i wiedzy, i dowodów. To jest postawa, która chyba wszystko wyjaśnia. Celowo poruszyłem ten wątek niemiecki, bo można od dłuższego już czasu zauważyć taką polityczną operację, wyrafinowaną, ale też prowadzoną, jak to Niemcy robią, w bardzo wyrafinowany i metodyczny sposób, takiego zamiany miejsc kata i ofiary. Bo to bardzo pasuje powiedzieć, że no Niemcy swoje nabroiliśmy, ale zobaczcie, to jedwabne. Nie, ja już teraz nie słyszę, że my Niemcy nabroiliśmy, ale wy to jedwabne. Naziści u nas nabroili, ale my z tym nie mamy nic wspólnego. Nawet jeśli chodzi to jest obecna o kinematografię, te filmy, które się kręci w Niemczech. Naziści to są dzisiaj Polacy. O Gustlofie, czyli 1000 ofiar wojny, Drezno i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Czy też taki, pan wspominał też o Stanach Zjednoczonych, archiwach, tam Gross wydaje, ten olbrzymia siła medialna tego środowiska. Czy tu nie jest pies pogrzebany w tej sile układów międzynarodowych? Niemcom pasuje tak, jak jest, żebyśmy przyjęli na siebie, jeśli trzeba, to trzeba przyjąć, to fakt, nie? Ale to jest splot przeróżnych interesów i działań i wszystko stworzyło coś, co można nazwać takim kolejnym mitem przeciwko Polsce. Konsekwencją tego są seriale Nazi ojcowie, Nazi matki, prawda? A Polacy na tym tle wypadają w sposób straszny. Niemcy są nie sprawcami Holokaustu, tylko zaczynają być biernymi świadkami, a często... Ofiarami. Zwrócił pan uwagę, co powiedziała Merkel w Normandii? Niemcy były również ofiarą nazistów, czyli Niemcy tak samo byli ofiarami jak my. Spadli kosmici, nazywali się naziści, ale na przykład w Ameryce nazista to jest Polak. W pewnych kręgach to jest oczywiste, jak profesor Witold Kierzun, który wiele lat wykładał za granicą, także w Stanach, opowiadał, że zrobił test swoim tu studentom, kilkudziesięciu młodym osobom na pojęcie, kto to jest nazista. Olbrzymia większość tych ludzi odpowiadała nie wiem albo Polacy. Jedna osoba wiedziała, że naziści to są Niemcy. To była studentka polskiego pochodzenia. Ona po prostu to wiedziała w sposób naturalny. Cała reszta już nie. To jest skutek tej olbrzymiej kampanii. Ale wracając jeszcze do tych spraw niemieckich, to jest bardzo ważne, żeby nam to nie uciekło. Tu kluczową postacią, jeśli chodzi o dowody ze strony niemieckiej, jest postać osoby, która pełni szczególną rolę. To jest Hauptsturmführer SS Hermann Schapper. To jest człowiek, który dowodzi Einsatzkommando Ciechenau-Schettenburg, Ciechanów-Płock. On przyjeżdża tam z tą grupą, którą tu nazywa się Mazurami, przy czym my dzisiaj przez Mazurów rozumiemy mieszkańców Mazur. Wtedy Mazur to był Niemiec z Prus dla tych ludzi po drugiej stronie granicy, czyli po tej. Oni znają w większości bardzo dobrze, perfekt język polski, znają realia. Wkraczając na ziemię polskie, a do Jedwabnego dotarli wieczorem 23 czerwca 1941 roku, mają oznaczonych we wszystkich miejscowościach kolonistów niemieckich i osoby niemieckiego pochodzenia. Ja jestem już z tego pokolenia, gdzie pamiętałem jeszcze tych starszych, ci, którzy tworzyli zręby polskiego państwa podziemnego, konspiracje na tym terenie. Mój ojciec był
oficerem Związku Walki Zbrojnej, Armii Krajowej na tym terenie. W związku z tym tych ludzi jeszcze poznałem i oni opowiadali, że w momencie jak wkraczali Niemcy, najlepszą legitymacją dla Niemców, nie mając papierów, bo papiery ludzie chowali, jak się naprawdę nazywają, było podawanie się za niemieckich kolonistów czy za ludzi pochodzenia niemieckiego. Trzeba tylko było znać nazwisko. Konkretnie mój ojciec wielokrotnie to opowiadał, to ja to pamiętam od lat 60., więc to nie było zmyślone na późniejszy użytek, ponieważ wszelka jego dokumentacja była spalona, rodzina wywieziona na Syberię, z domu zostały szczątki, nie miał żadnych dokumentów, ukrywał się do 22 czerwca, do momentu wejścia Niemców. Gdy wyszedł z ukrycia, wracał do domu, złapali go oczywiście Niemcy i pytają się, kim jest, skąd pochodzi. Ja mówię, że wtedy go coś tknęło, wolał się nie podawać za tego, kim jest, bo był w konspiracji. Może są jakieś dokumenty po NKWD, które zostały w Łomży, więc Niemcy łatwo, szybko dojdą. Podał się za człowieka pochodzenia niemieckiego, ponieważ znał niemiecki ze szkoły, coś tam do nich wydukał. Poprosili o nazwisko. Podał nazwisko Gerwin, podał miejscowość, z jakiej pochodzi. Niemiec wyjął mapę, mówi, o, jawohl, zgadza się wszystko, w porządku, to ty masz tu tymczasowe zaświadczenie, że ty się udajesz do domu, od tej pory jesteś bezpieczny. Tak wyglądała sytuacja. Hermann Schaper jest osobą, która dowodzi tym Einsatzkommando nie tylko w lipcu 1941 roku, ale przez kilka następnych miesięcy. Oni zostają na zapleczu frontu, tak jak Einsatzkommando poszły dalej i czyściły teren, jak to Niemcy nazywali, z elementu komunistycznego, żydowskiego, wszelkiego zbędnego dla III Rzeszy, to część tych komand, między innymi Wolfganga Birknera, później gestapowca w Warszawie, Schapera i innych, została tu w terenie i tego typu akcje organizowała. Schaper został wskazany, co jest ciekawe, do tego śledztwa w sprawie Jedwabnego przez stronę niemiecką. Polacy go nie szukali. Niemcy go tak jakby wystawili. To już jest wiekowy człowiek, ale jeszcze pełni sił umysłowych przytomny. On się po wojnie przez wiele lat ukrywał, właściwie nie ukrywał, funkcjonował na fałszywym nazwisku. Później pełnił rolę obywatela poza wszelkim podejrzeniem do czasu. W latach 70. został rozpoznany przez świadków żydowskich, że organizował taką samą rzecz, jaka miała miejsce w Jedwabnem 10 lipca, 3 dni wcześniej w Wąsoszu. Został rozpoznany przez miejscowe Żydówki, które dokładnie opisały jego rolę, jego zachowanie, tym, że kierował całą akcją. Z wielu fotografii przedstawionych wskazały właśnie na niego i to wielokrotnie. Nie było żadnych wątpliwości. Co jest ciekawe, on był jakoś tam skazywany, następnie te sprawy były umarzane na skutek złego stanu zdrowia. Był to nie pierwszy lepszy funkcjonariusz niemiecki, członek SS numer 3484, na tle tych milionów funkcjonariuszy, to jest bardzo wysoki numer. To jest jeden z pierwszych członków Schutzstaffeln, tych sztafet ochronnych Adolfa Hitlera. W związku z tym jest obdarzony tym szczególnym zaufaniem. Był oskarżany i udowodniono mu to, że dokonywał takich pogromów ludności żydowskiej, ale także polskiej. W Wiźnie, Wąsoszy, Radziłowie, Jedwabnem, Łomży, Tykocinie, Rudkach, Piątnicy, Zambrowie, a później na terenach w głąb Związku Sowieckiego. Nie ma wątpliwości, że był to zbrodniarz wojenny i ludobójca. Był przesłuchiwany przez przedstawicieli państwa polskiego w Niemczech w 2002 roku przez prokuratora Radosława Ignatiewa, tego, który prowadził to śledztwo. I Schaper zeznaje, opowiada bardzo składnie, ze swadą, nie ma żadnych zahamowań, do momentu, jak dochodzi do sprawy Jedwabnego. Tu się zawahał i się nagle źle poczuł. Jest to możliwe, wtedy się przesłuchanie przerywa, czeka się tego samego dnia na wznowienie przesłuchania lub przesuwa się na dzień następny czy kilka dni później, gdy jest orzeczenie lekarskie, że ktoś może zeznawać. Gdy dzisiaj spotykamy się, że ludzie, którzy popełnili zbrodnie wojenne, są przynoszeni na salę sądową w wieku 90 kilku lat, niesprawni umysłowo i fizycznie i mimo wszystko się ich sądzi, to powstaje pytanie i jest zagadka. Dlaczego odstąpiono od dokończenia przesłuchania
najważniejszego świadka w tej sprawie. On żyje później przez wiele następnych lat, dożywa wieku 90 kilku lat, czyli nic mu tak naprawdę nie było. Dlaczego strona polska od tego odstąpiła? Trudno powiedzieć. Nie ma na to Czy w tak ogóle naprawdę w okupowanej Europie, wytłumaczenia. przepraszam, czy w ogóle w okupowanej Europie przez Niemców, nie tylko w Polsce, było coś takiego możliwe, jak jakieś napady, rabunki, eksterminacja bez wiedzy Niemców i ich inspiracji? Retorycznych. Nie ma takiej możliwości, szczególnie na samym początku, gdy wkraczają Niemcy, jest groza. Po jednym okupancie, który jest straszny, to jest okupant komunistyczny, sowiecki, przychodzi drugi okupant, który jest taki sam. Może gorszy, może trochę lepszy, jak dla kogo. Ale ideologicznie ci okupanci niczym się nie różnią. Pamiętajmy o tym, że ani nazizm, ani faszyzm nie jest ideologią prawicową, tak jak nam się cały czas w to usiłuje wpierać. Naziści to są narodowi socjaliści. To jest odmiana tego, co mamy w Związku Sowieckim. Tam, gdzie mamy walkę klas i ideologię, że jedna klasa społeczna może wyrżnąć drugą w imię poprawy swojego bytu, tak niemieccy naziści, czyli narodowi socjaliści, twierdzą, że jeden naród może wyrżnąć, unicestwić wszelkimi metodami, najbardziej zbrodniczymi drugi, bo jemu się to należy, bo buduje w ten sposób przestrzeń życiową.